Całe szczęście, że nie jestem jakąś dietą, bo byłoby tłusto. Ale jeśli chodzi o motoryzację, taki tłuścioch? Ajajajajaj, ostatnio u Petrolheada same jakieś takie grubasy, które szybko biegają. Ostatnio pojawiła się piękna próba autostradowa Audi RS6 C8 najnowszej. No to może do kompletu C7 Performance? O tak, polifcik, 2016 rok, ponad 600 koni mechanicznych. Audi RS6, aż morda się cieszy na widok tego samochodu. Ale zapewniam Was, że jest jeszcze weselej, gdy zajmiemy tutaj pozycję za kierownicą, odpalimy maszynę i pociśniemy sobie autostradą. Bo właśnie do tego się ten samochód chyba najlepiej nadaje. Takie szybkie po prostu przemieszczanie się. RS6 to jest kwintesencja właśnie takiego praktycznego, ale bardzo szybkiego samochodu. Niestety na YouTubie nie wolno przeklinać. Znaczy, w sumie stety, no bo kultura, ale w tym odcinku, no to aż by się tak chciało, ale nie tak co drugie słowo, tak dla podkreślenia emocji. Postaram się opanować. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, pomierzymy go sobie raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Maszyna w zasadzie jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. U innych producentów no, pojawiło się pełno odcieni właśnie szarych takich lakierów, ale to tu właśnie na tym samochodzie jest ten prawdziwy Nardo Grey. Oczywiście samochód w tej konfiguracji wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie. Mamy tutaj pakiet czerni. Standardowo RS6 wychodziła w chromach, no ale proszę, tutaj w połysku lustereczka, też czarny połysk. No i cała ta wściekła morda. Oprócz oczywiście emblematu tutaj RS6 Duma. W tamtym czasie chyba jeszcze nie było takiego rozszerzonego pakietu czerni, tak jak w C8 jest, że nawet emblematy są czarne. Jeśli chodzi o front, no to mamy tutaj zdecydowanie prawdziwe wloty. Wszystkie są prawdziwe. Nie wiem, co jest bardziej charakterystyczne w RS6, czy te plastry miodu tutaj polakierowane w czarnym połysku, czy ten napis Quattro, jest to oryginalne. Ale bardzo fajny akcencik, to mi się podoba. Takie nawet nawiązanie do motorsportu, do starszych Audi, reflektory, matrixy wycinające. Jeszcze nie są to może lasery, ale wycinają i działa to spoko. Samochód ten został skonfigurowany na normalnych stalowych hamulcach. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj wyglądają tarcze, zaciski Brembo 6-tłoczkowe, 21-calowe felgi, rozmiar opon 285×30, wszystkie 4. C7 przy C8 chyba wygląda nawet tak na bardziej stonowaną, no zobacz, 21 cali felga, a ten samochód wygląda tak grzecznie nawet, w miarę. Końcówka półfejkowa, no tutaj wewnątrz są prawdziwe końcówki wydechu. Taki dyfuzor w ogóle tutaj z tyłu, końcówki są po obu stronach, taka sama sytuacja z lewej i z prawej. Ten dyfuzorek jest polakierowany na czarno w połysku. I co, jeśli chodzi o wygląd, no to też mamy tutaj zupełnie inną lotkę. Matko święta, czy ja w ogóle powiedziałem w tym filmie, że to jest kombi? Jest to przecież Avant. Nie no, jak wcześniej powiedziałem, że kombi, no to bojówki Audi, serdecznie przepraszam, nie bijcie. Tak jak się patrzy na ten wóz, to chyba każdy prawie element jest tutaj inny niż w normalnej A6. Oczywiście auto jest niższe, ale też szersze. Zupełnie inny zderzak. W S6, czy tam jak S7 jak miałem, no to powinny być te elementy na szaro po prostu polakierowane. No i w ogóle też nie ma plastrów miodu. S6 byłaby węższa, no tutaj są wyraźne poszerzenia. Szczególnie widać to tutaj, zobaczcie, jest inny próg dołożony, też taki szerszy, odstający bardzo. Drzwi z przodu są chyba takie same jak w A6, z tyłu nie jestem pewien, ale chyba nie, ponieważ błotniki też tutaj są szersze, no i te drzwi muszą jakoś tutaj po prostu do nich pasować. Tu gnój jest taka RS6. RS6 często jest obiektem westchnień wielu petrolheadów. Dla wielu jest to po prostu marzenie. Nie no, zarąbisty samochód. No dobra, zajrzyjmy do bagażnika. Klapa oczywiście elektrycznie otwierana. No tutaj proszę bardzo, moja wyprawka, rzeczy też właściciela. Zwróćcie na to uwagę, ile tego w tym aucie tutaj wożę, ale to jest RS6, więc pasuje tutaj coś wozić z tyłu. Nawet szkoda, że na potrzeby filmu nie załadowałem tutaj dziś lodówki. Zwracam uwagę na to wszystko, ponieważ ten wóz mierzyłem właśnie z ekwipunkiem od 0 do 100, później pomiar będzie. Bagażnik wyraźnie ponad 500 litrów, chyba 540, nawet już nie będę patrzał, czy jest to aż tak istotne.
No bo w sumie w RS6 może być istotny. Roletka, tutaj ona nam podjeżdża, jak otwieramy klapę. Tutaj jest druga. O, proszę, nawet ta mata to jest A6. Ja w S7 też miałem taką matę i też było A7 napisane. A pokrewne tematy przecież. Tutaj pod spodem kolejna przestrzeń, chyba subwooferek. Myślę, że możemy zamykać. Jeszcze może słówko o zawieszeniu. Zawiasik nie pneumatyczny, a Dynamic Ride Control. Chociaż słyszałem, że RS6 C7 wychodziły też na zawieszeniu pneumatycznym. Ogólnie to wygląda tak. Pneumatykę to nawet możemy sobie mieć w A6, ale tutaj ze względu na to, iż po prostu jest inny rozstaw kół, szerokość tego auta, jest on poszerzony, jest zwyczajnie taki bardziej performance'owy, chociaż generalnie jest to bardziej cruiser niż jakiś tam torowy zawadiaka. Ale do czego zmierzam? To po prostu w RS6 taka pneumatyka i tak jest inna niż w A6. Tutaj jednak mamy opcjonalne zawieszenie DRC, ja chyba nie spotkałem jeszcze RS6 z pneumatyką. Dynamic Ride Control, także hydraulika, amortyzatory są hydrauliczne. W sumie to nie było zbyt odkrywcze, ale tak jak ostatnio w C8 jest tutaj po prostu cały taki układ hydrauliczny, no i samochodem jeździ się jakby pewniej, jest redukowane są wszystkie przechyły. Generalnie na zawieszeniu DRC jeździ się sztywniej, jest ono dość trwałe, ale nie da się podnosić na przykład prześwitu. Są tutaj sprężyny, można byłoby sobie tutaj zmienić sprężyny, wstawić obniżające, tylko wtedy należałoby wyregulować sobie właśnie to zawieszenie pod nowe sprężyny. Wydaje mi się, że zawieszenie DRC, jak już sobie od wczoraj pojeździłem tym samochodem, bardziej pasuje do charakteru jakby RS6, do tego takiego jakby pazura, sportowego klimatu nawet. Dobra, zajrzymy do środka. Aha, właśnie, jeszcze mi się przypomniało, że w RS6 też możemy spotkać z pakietem karbonowym z zewnątrz. No, ma tutaj wtedy parę takich karbonowych elementów. Lusterka też są karbonowe, ale nie. Tutaj jest pakiet czerni, też czarne szybki, drzwi z tyłu. Pięknie. Boczek drzwiowy, no to co? Skórka z niebieskim przyszyciem i taki motyw pojawia się tutaj w całym samochodzie. Karbon, też jest to ciekawa sprawa. Jest on oczywiście tutaj, jak widzicie, polakierowany, ale też są tutaj w nim niebieskie wstawki. Kurczę, wiem, że w niektórych Audicach też są normalnie ciemny karbon z czerwonymi wstawkami. No tutaj mamy niebieskie. Wszystko to do siebie fajnie pasuje właśnie do tych przeszyć. Roletki, tapicerka, pół skóra, pół alkantarka. Zobaczcie, alkantarka, też tutaj niebieskie przeszycia się powtarzają, wszędzie się właściwie powtarzają. Motyw plastrów miodu też tutaj nawet się przewija poprzez te przeszycia. Jest to bardzo ciekawe, że RS6 mogą występować jako 5- i 4-osobowe, to jest 4-osobowa wersja. Tutaj mamy taki mały tunelik. Fotel kierowcy wyregulowany jest, no zgadnijcie, pod kogo może być wyregulowany? Mogę Wam podpowiedzieć, że ten ktoś ma 198 cm wzrostu. I sam za sobą, czy to będzie RS6, S6 czy A6, aż tak się tutaj swobodnie nie mieści z tyłu. No wiecie, no ja mam nienormalny wzrost, no muszę siedzieć tutaj w takim rozkroku. No ale w zasadzie siedzieć z tyłu w RS6 w rozkroku, wszystko to jest też spójne. Zerknijmy na podłokietnik. W ogóle RS6, to jest RS6, ja mam na próbę autostradową jechać, ja Wam podłokietnik pokazuję. Jest świetnie wykonany ten samochód, jakość naprawdę topowa, nic tutaj nie skrzypi, jest po prostu bardzo solidnie, chyba to jest, nie wiem, najmniej skrzypiąca, najsolidniejsza generacja C7 właśnie. Teraz auto jest zgaszone, ale klimatyzację mamy tutaj 4-strefową, podgrzewane tylne fotele z tyłu. Tak, powiem, że to są fotele z tyłu, nie kanapa, no bo są osobne przecież. No i przestrzeń pasażerska z przodu, miejsce dla kierownika tego bolidu, a wszystko w środku jest skonfigurowane raczej w ciemnych barwach. O, panoramiczny dach tutaj nam rozświetla to wnętrze, jest duży. Nawiewy z tyłu są po środku oraz w słupkach B. Aha, i widzę, że tutaj są zupełnie inne klamki niż w A6, też z takim, o proszę bardzo, tutaj otworem. Tam nie wiem, czy to była naprawdę aż taka ostra walka, by tutaj zejść z kilogramów, czy to raczej po prostu taki bajer, drzwi z przodu. Chłopie, to jest C7, no. No, wszystko analogicznie tak jak z tyłu. No, mamy dodatkowo więcej przycisków, ale to tam. Przestrzeń pasażerska z przodu. Fotele, oczywiście sportowe, półkubełki ze zintegrowanym zagłówkiem. Może tutaj będzie ten fotel lepiej wyglądał, lepiej Wam go pokazać. O,
cyk. W tym egzemplarzu może i nie znajdziemy nagłośnienia Bang & Olufsen, ale za to wystarczające, absolutnie wystarczające Bose, cholera wie. Progi też tutaj z emblematem RS6. O właśnie, ale mamy na przykład tutaj head-up display. No, to jest też już taka ciekawa opcja. Wejdziemy. Zobaczcie, tutaj nawet te dywaniki mają niebieskie przeszycia. No to jest po prostu spójność absolutna. Odpalamy ten samochód. Ja nie mogę. RS6 testuję, C7, ale to jest wstrętny dziad. Widok z perspektywy kierowcy. Proszę, to jest piękne w RS6, że jest tutaj normalnie. Wnętrze też znacząco jakoś nie odbiega od normalnej A6. O, mamy tutaj te niedostępne w A6 karbony, emblemacik Quattro, Duma. I tutaj mamy też wstawki polakierowane na czarno w połysku Black Piano. Ja miałem A6 Polifta z 2016 roku 2.0 TDI w S-Line i takiego czegoś akurat nie było. Oczywiście najlepszy system multimedialny, jaki był tutaj dostępny, MMI. Tych podstawowych, no to chyba nawet w RS6 nie montowano, ponieważ byłby tutaj monochromatyczny taki wyświetlacz. O, jeśli chodzi o liczniki, no to może szybko zajrzyjmy. Wszystko to tutaj wygląda dość normalnie. Tak, nie bójcie tego zużycia paliwa. Ten samochód naprawdę jak na V8 mało pali. Dzisiaj chyba nakręcę jeszcze test w ogóle eco-drivingowy. Jak rano ten wóz odpaliłem, przejechałem tak po mieście z centrum 7 km, no to 12,5 litra, jak tak spokojnie jechałem przepisowo. No i co? Dodatkowo w RS-ie, tutaj w tym menu mamy lap timer. To jest tutaj temperatura oleju, ważna sprawa, ale można sobie to odblokować w VCDS-ie, nawet w A6, czy też ja miałem odblokowane w S7. No i tarcze są inne, 320 km na godzinę na prędkościomierzu. Jak ten samochód jest odblokowany, to myślę, że zamyka budzik, obrotomierz. Zobaczcie, taki jakby aluminiowy emblemat RS6, nawet na obrotomierzu. Pięknie to wszystko wygląda. Ogólnie są to jedne z piękniejszych i takich wciąż użytkowych liczników nowoczesnych. Mi się one bardzo podobają. Też to jest ciekawe, że te tarcze, one są takie lekko w tą stronę do wewnątrz przechylone. Może tego na filmie tak nie widać. Na żywo naprawdę są ładne w odbiorze. Kierownica, wprawdzie tutaj nie ma podcięcia, ale wygląda dość wyczynowo. No bo ta skórka perforowana, wszędzie tutaj są różne zaakcentowania. Bicepsik, tricepsik, kiera podgrzewana, multifunkcyjna, elektrycznie regulowana, tempomacik aktywny, są też manetki. Proszę bardzo, tutaj jeszcze emblemacik RS6, żeby nie było po prostu jakichś wątpliwości. Co tutaj jeszcze? No multimedia, no tu już Wam nie będę pokazywał, ale może menu sobie wcisnę. Warto tutaj pokazać to, że jest Apple CarPlay na przykład. Nie jest to wcale takie oczywiste. Możemy sobie tutaj wykupić oczywiście do nawigacji połączenie internetowe, by mieć tutaj traffic online, ale nie wiem, czy aż tak ktoś będzie korzystał w dzisiejszych czasach z oryginalnej nawigacji w takiej audycji. Proszę bardzo, tutaj na karty SD, kartę SIM, czytnik płyt CD wciąż też tutaj jest, czy też DVD na przykład, pełno fizycznych przycisków, podgrzewane fotele z przodu. I cyk. Gdy chcemy wpisać cel w nawigacji, te cyferki tutaj znikają i mamy touchpad też. Tutaj obsługuje się właśnie to całe MMI prościzna. Uchwyty na kubeczki, to wszystko jest miękkie, tunel środkowy jest miękki. Właściwie to cała deska rozdzielcza jest miękka, tutaj też. Konsola centralna, to jest miękkie, tutaj chyba aluminium albo plastik, który wygląda jak aluminium. Pięknie to wygląda. Nie no, materiały pierwsza klasa. Ale o dziwo zawsze znajdą się jacyś tacy eksperci, którzy stwierdzą, że Audi przecież to nie jest premium. Dobra, gasimy, zajrzymy pod maskę. Ajajajajaj. Aż tutaj normalnie gdybym miał dwie ręce wolne, aż bym je zacierał. V8 TFSI. Ojej, jest to według mnie coś wspaniałego. 4.0 TFSI, także można się domyśleć, że mamy tutaj 8 cylindrów i 4 litry pojemności, ale dodatkowo też dwie turbinki, moc w performance'ie 605 koni mechanicznych, moment obrotowy 700 Nm, ale mamy też tutaj coś takiego jak overboost do 750 Nm. Normalne RS6, w ogóle normalne RS6, jak to brzmi, normalne RS6, którym sobie jadę do Lidla i zrobię zakupy z dziećmi w dodatku. Ale moi mili, można. Normalne RS6 miałoby tutaj 560 koni mechanicznych. W ogóle była kiedyś RS7, piękna RS7 na kanale, 560 koni. Jak mamy 560 koni mechanicznych w samochodzie, uważam, że
możemy już sprawnie się poruszać. Ej, tamta RS7 robiła setkę w 3,62 sekundy jakoś na raceboxie, więc tutaj, mimo większej budy troszeczkę, no kombi, mimo grubego wyposażenia, no to powinien wyjść lepszy nawet wynik do setki, ale jeszcze słowo o zużyciu paliwa, chyba dziś nakręcę test eco-drivingowych, ale jeśli chodzi o eco-feature'y, jest tutaj system start-stop oraz COD, także Cylinder on Demand, tak to się jakoś czyta, po prostu rozłączanie cylindrów. Jest tutaj tryb 4-cylindrowy i elegancko to widać na ekonomizerze, po prostu na zielono nam się skala robi i pisze 4-cylindrowy tryb. W dzisiejszym filmie nie o zużyciu paliwa, a o osiągach. Producent deklaruje, że ten wóz do pierwszej setki powinien przyspieszać w 3,7 sekundy. No nie, 3,50 i to z całą tą moją wyprawką. Prędkość maksymalna. 3 opcje. Standardowo 250 km na godzinę kagańczyk. W ogóle będą to 3 kagańczyki. Jeśli mamy pakiet RS Dynamic, no to 280 km na godzinę. Ten wóz właśnie ma pakiet RS Dynamic. No w tym pakiecie na przykład zawiera się dynamiczny układ kierowniczy, chyba jest to aktywny układ kierowniczy, w ogóle to zupełnie jest inne przełożenie względem mojej S7. Jakoś ten samochód taki nawet jest sprawny, nie jest to turówka, ale jest sprawność troszkę nawet. Ale z pakietem RS Dynamic kaganiec przesunięty jest na 280 km na godzinę. No i też możemy RS6 spotkać z pakietem RS Dynamic Plus. Wtedy jeszcze dodatkowo mamy ceramiczne hamulce i prędkość maksymalna jest ograniczona na 305 km na godzinę. Tak było w RS6 C8 ostatnio. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Będzie ciekawe. Jesteśmy na miejscu. Czas palić bestię przy tym soundcheck, oczywiście. Ale to jest dziad, mówię wam, ostry dziad. Ej, ale na przykład zużycie paliwa, jak jechałem z mojego parkingu operacyjnego, jeszcze musiałem na chwilkę skoczyć na stację benzynową w stronę centrum i dopiero na Kołbasę 11,2 litra średnie zużycie paliwa. Od razu sobie tutaj wykasuję zużytko. Tryb auto nie, na Dynamic sobie pojedziemy. D. No i możemy startować. Oczywiście jeśli chodzi o skrzynię biegu, bo chyba zapomniałem wam o tym wspomnieć, to nawet nie muszę wam o tym wspominać, że jest tutaj 8-stopniowy ZF 8 HP. Musiałem tutaj też antenę od Raceboxa wyrzucić na zewnątrz, ponieważ co tutaj się dzieje? Ponieważ auto ma klejone szyby, właściwie szyby akustyczne, tak to się dokładnie nazywa. Ale jest tutaj teraz sztywno, jak w trybie Dynamic lecimy, te Dynamic Ride Control. No i dobra, wjeżdżamy na autostradę. No takie piękne włączenie się na autostradę. Gdybym był teraz na egzaminie, to od razu bym, myślę, zaliczył. Ole tutaj strzela. Ale będzie soundcheck na szmyl. W ogóle to będzie wspaniała próba autostradowa. Coś tak mi się wydaje. No i dobra. Tutaj ograniczenia. Zaraz kontrola. Tutaj sobie wyprowadziłem telefonik, który moją prędkość maksymalną mi zanotuje. Wskazania są równe, tak jak z Raceboxem. Zresztą już o tym dobrze powinniście wiedzieć, jak śledzicie mój kanał. Jaki jest wiatr. Teraz będziemy mieli chyba lekko w plecy będzie wiaterek. Dobra, ściągnąłem kamerę, by tutaj nie wzbudzać podejrzeń. Jeszcze sobie mogę tutaj klimatyzację na chwilę włączyć. No, czy będzie przypał, czy nie będzie?
Chyba nie będzie. Nie będzie, ale panowie grubo tutaj obcięli Audi, co? Kurde, jak ktoś wie, o co chodzi, ten wie. Zawsze odwróci tutaj wzrok. No i dobra. Ciśniemy. No i do drugiego mostu. Dobra. Nie będzie pomiaru do drugiego mostu niestety. No bo tutaj pan musiał wyprzedzić. Dobra. Nawet klimy nie wyłączam. W trybie takiego luźnego Ryszarda się bujniemy. Jest trochę ruch. Nie wiem szczerze mówiąc, czy klimatyzacja trochę tutaj odejmie nam osiągów, jak mamy taki mocny silnik. No wyłączmy klimę, może 200-250 sobie sprawdzimy najpierw. To niech będzie troszkę równiej. Nie sprawdzimy. No cholera, nie sprawdzimy. W ogóle jestem ciekaw, czy tutaj będą uszczeleczki się odzywać, bo czasami w RS, w ogóle w A6, S6 i RS6 potrafią świstać tak powyżej 230 km na godzinę. Dobra, wiecie co? Najpierw sobie zbadamy prędkości obrotowe, później skupimy się na prędkości maksymalnej i pomiarach. No to tak, 120 km na godzinę, 1861, nie, 51. Zobaczcie, w ogóle tryb czterocylindrowy mi się tutaj włączył nawet. Dajmy na to 140. 140. Najwyższy bieg. No to już mamy 2149. No i dobra. Dajemy tryb Dynamic. Zbadamy szybko 100-200. To będzie krótka piłka ogólnie. I dzida. Ole, tutaj te przepięcia. No porąbany ten samochód jest. 7,9 wyszło, minus 1,9%. Także trzeba będzie sprawdzić jeszcze raz, ale C7 Performance chyba odpycha się lepiej. No na to mi wygląda, lepiej się odpycha niż C8 normalna. Ja pierniczę. Wiecie, tak jest spokojnie, ja tutaj sprawdzam czy tego, a nagle jak ze mnie schodzą emocje, to jest takie... Nie, to jest... Ojejku. Coś robimy? Może 200-250, ale... Nie, ja zwolnię sobie tutaj jeszcze raz 100-200. Zwolnię tak bardziej, póki nikt za nami nie jedzie. Na pewno z pełnym boostem wejść tutaj w stówkę. Jezu. To jest dziad. No minus 1 i 7,95. Ja pierniczę, ale równo 200-258 58. Coś niesamowitego. Było 252. Yeah. Dobra, tutaj uważamy. Ciężaróweczki. Ale się skubaniec nadziera. Nie, no tutaj jadą ciężarówki, kurcze. Dobra, to w trybie tak luźnego Ryszarda, tak na spokojnie będziemy się bujać. Wiecie, bezpiecznie, musimy bezpiecznie podchodzić do tego. Dobra, tutaj można. Dobra. Jest kagańczyk. 283, nawet 4 było przed moment, kilometry na godzinę. Średnie zużycie 32 litry. Coś niesamowitego. Tutaj 100-200 jeszcze raz chyba zbadamy, tylko żeby było
równiej, no to chwilkę musimy poczekać. Dobra, tu się przekulamy normalnie. Klima nie jest odpalona. W ogóle krótki dystans strasznie ten samochód potrzebuje, by się 100-200 rozbujać. No i dobra. Tutaj będzie spoko. Ja! Minus 0,7%. No widzicie, no nie potrafię tutaj wycelować w równe, ale 8,18. Ten samochód ma 8 lat na karku i w ogóle takie czasy robi. Podjeżdża M3 Touring i my jedziemy po prostu. Jedziemy. To drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. No i tutaj będą atrakcje. Kurczę, tylne okno. W sumie tylne okno możemy sobie otworzyć. Tylko wiecie co? Roletki tutaj schowam, bo jak się jedzie z otwartym oknem i ma się roletki, taki tips and tricks, no to trzeba uważać, bo się nam mogą popsuć. No i patrzcie jaki dziad to jest. Ja pierniczę. Jezu, aż mną tak buja tutaj w tym fotelu. Niesamowite. O, dobra, i ciśniemy. A, akurat wyższy bieg maszyna wrzuciła. No, słychać strzały. Wyrazistość hashtag. A tu se depniemy z tymi szybami otwartymi z tyłu. Na D. Nikt za nami nie jedzie. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. No tutaj wystarczająco długo przytrzymałem ten samochód przy 283 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa 31,6 litra. Także piękna, naprawdę piękna próba autostradowa. No bo ja bym tutaj osobiście ściągnął kagańczyk na te... Ściągnął kagańczyk na 305? Zlikwidowałbym. Zrobiłbym tak, by kagańczyki wszelkie były tutaj przykrym wspomnieniem jedynie. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.